Do Krynicy wracamy po 9 miesiącach. W poprzednim filmie opowiadaliśmy o zimowej Krynicy, o sportach, trasach narciarskich, degustowaliśmy lecznicze wody mineralne i jednocześnie zapowiedzieliśmy kolejny film pokazujący, jak Krynica wyglądała dawniej, a jak wygląda dziś. Zostańcie z nami. Będzie m.in. Czy tajemnicze podziemie, w którym się znajduje, to pozostałości po krynickim zamku? Co wspólnego ma to zdjęcie z miejscem, w którym się znajduję? Do czego Nikiforowi potrzebna była drewniana walizeczka? Jesteście gotowi? No to ruszamy. W każdym z naszych filmów opowiadamy o początkach pokazywanych miast. W przypadku Krynicy są co najmniej 2 początki i jeszcze jeden legendarny. 500 lat temu ziemie, na których leży Krynica, stanowiły własność biskupów krakowskich i nazywane były państwem muszyńskim, z głównymi ośrodkami w Muszynie i Tyliczu, zwanym wtedy Miastkiem. Danko, mieszkaniec tego drugiego z miast, został wybrany przez biskupa Maciejowskiego w 1547 roku na zasadźcę, czyli założyciela nowej wsi o nazwie Krzenicze, która potem przyjęła formę Krynica. Wieś powstała na prawie wołoskim, które lepiej sprawdzało się od prawa niemieckiego w trudnych, mało przyjaznych dla rolnictwa terenach górskich. Danko z miastka został dożywotnim sołtysem. Miał zbudować młyn, karczmę i osadzić pierwszych 7 kmieci. Mimo trudnych warunków Krynica zasiedlona przez ludność łemkowską stopniowo się rozwijała i pod koniec XVIII wieku liczyła blisko 200 domów i miała drewnianą cerkiew. Na miejscu tej ostatniej wznosi się obecna, pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła z lat 70. XIX wieku. Jest ona największą murowaną cerkwią łemkowską. Do takiej właśnie wsi przybył w drugiej połowie XVIII wieku profesor Lwowskiego Uniwersytetu Baltazar Hacket z misją zbadania tutejszych źródeł mineralnych. Kilka lat później okoliczna ziemia została zakupiona przez prywatnego właściciela, który postawił w pobliżu źródła dom. Jest to drugi początek Krynicy, jako uzdrowiska. Po kolejnych kilku latach zalążek zakładu zdrojowego przeszedł w ręce państwa. Przez 150 lat istniały obok siebie 2 Krynice – wieś i uzdrowisko. W 1950 roku starsza Krynica-wieś została przyłączona do młodszej Krynicy-Zdrój. Ale może początki Krynicy były zupełnie inne? Tak można wnioskować z legend, które wspominają o istnieniu ruin dawnego zamku, a także opowieści o zameczku myśliwskim króla Władysława Jagieły, który tu polując miał gromadzić zapasy przed wyprawą na Krzyżaków zakończoną sukcesem pod Grunwaldem. Odpowiedź na to pytanie mogłyby dać badania tajemniczych piwnic, których większa część zachowała się do naszych czasów. Ich wielkość, sposób budowy, skuteczna po dziś wentylacja wyraźnie pokazują, że nie była to piwniczka skromnego łemkowskiego gospodarstwa, a coś większego. Czy mógł to być zamek lub drewniany dwór obronny na murowanym podpiwniczeniu? Z odpowiedzią musimy poczekać na archeologów. O ile nie wiemy, czy zamek istniał w rzeczywistości, czy tylko w świecie baśni, to prawdziwie baśniowy świat w Krynicy pokazywał malarz samouk Nikifor. Naprawdę nazywał się Epifaniusz Drowniak, ale swoje obrazy podpisywał Nitefor, Nikifor i Matejko. Dorastał w nędzy. Wychowywany był samotnie przez upośledzoną matkę, po której odziedziczył wady słuchu i wymowy. Nigdy nie ukończył żadnej szkoły.
ale to właśnie ten niepozorny, zaniedbany, schorowany człowiek stworzył zachwycający, barwny, fantazyjny świat miast, miasteczek, cerkwi, malowany czasem na skrawkach papieru. Najczęściej przysiadał on na murku przy ulicy Pułackiego. Przychodził tam ze swoją drewnianą walizeczką, w której trzymał przybory do malowania oraz obrazki, które sprzedawał krynickim gościom. Wielu ludzi kupowało je z litości, a potem wyrzucało z obrzydzeniem, obawiając się zakażenia prądkami gruźlicy, na którą cierpiał Nikifor. Dlaczego? Ponieważ artysta mieszał farbę ze śliną. Został doceniony dopiero pod koniec życia. Jego dzieła trafiły do muzeów na świecie, a te wystawiane na aukcjach zyskują zawrotne ceny. Swoistą miarą sukcesu artysty jest powstawanie licznych podróbek jego obrazów w celu korzystnej sprzedaży. Więcej o tym niezwykłym artyście można się dowiedzieć, odwiedzając muzeum jemu poświęcone. Znajduje się ono w liczącej ponad 130 lat willi Romanówka, która została przeniesiona z ulicy Piłsudskiego na obecne miejsce nad potokiem Kryniczanka. W muzeum można zobaczyć nie tylko obrazy i szkice Nikifora, ale także jego warsztat malarski oraz pieczęcie, które odbijał na odwrocie swoich prac. Na wystawie są też zaskakujące przedmioty, jak pochodzący z epoki odbiornik radiowy. O tym, że Nikifor uwielbiał słuchać radia, można się przekonać oglądając znakomity film z 2004 roku Mój Nikifor w reżyserii Joanny i Krzysztofa Krause. W postać Nikifora wcieliła się aktorka Krystyna Feldman, tworząc niezapomnianą kreację. Wybitna aktorka była córką jednego z największych polskich aktorów teatralnych przełomu XIX i XX wieku, Ferdynanda Feldmana. Podobnie jak inne znakomitości świata teatru, Helena Modrzejewska, Ludwik Solski i liczni artyści teatrów Krakowa, Lwowa, Warszawy czy Poznania, przyjeżdżał on do Krynicy na występy, które były jedną z największych atrakcji sezonu letniego dla kuracjuszy. Kuracjusze przybywający do Krynicy na początku XIX wieku nie mieli tylu atrakcji. Poza łazienkami, domem zwanym Kamienicą, przy deptaku znajdowało się tylko główne źródło. Na początku XIX stulecia było ono przykryte drewnianym pawilonem z tak zwanym chodnikiem. Chronił on nie tylko źródło, ale i gości przed deszczem i spiekotą, a także był schronieniem dla uczestników nabożeństw w pobliskiej kapliczce, która była tak mała, że w jej wnętrzu mieścił się tylko ksiądz i ministranci. W roku 1870 stara altana została przeniesiona do Parku Słotwińskiego, gdzie przebudowana stoi do dziś, a główne źródło otrzymało nowe przykrycie w postaci drewnianej, bogato dekorowanej pijalni. Po 100 latach za starą pijalnią powstała nowa ze szkła i betonu, a jej poprzedniczka niestety została rozebrana, a samo źródło zostało przykryte nowoczesną konstrukcją. Gdy powstawała stara pijalnia, uzdrowisko rozkwitało i miało bardzo trudne lata za sobą. Przez pierwsze dziesięciolecia swojego istnienia pozostawało w rękach prywatnych dzierżawców i mimo stopniowego wzrostu liczby kuracjuszy jego rozwój był powolny. Wraz z zakończeniem sezonu Krynica pustoszała i nieraz na zimę na terenie zakładu przebywały zaledwie 4 osoby. W połowie XIX wieku budynki uzdrowiska były w tak fatalnym stanie, że władze austriackie rozważały jego likwidację i rozbiór wszystkich obiektów. To, że możemy współcześnie jeździć do Krynicy, zawdzięczamy przede wszystkim osobom 3 lekarzy: doktorowi Leonowi Żuławskiemu, którego działania zatrzymały likwidację, profesorowi Józefowi Dietlowi, który wytyczył plany rozwoju Krynicy, i doktorowi Michałowi Zieleniewskiemu, za którego czasów powstały najbardziej okazałe budynki na deptaku. W filmie o zimowej Krynicy pokazywaliśmy makietę udostępnioną w pawilonie wystawowym nad Kryniczanką, pokazującą centrum uzdrowiska w 1862 roku. Tak wyglądało ono w czasach, gdy dr Zieleniewski objął stanowisko głównego lekarza.
Gdy po blisko 30 latach odchodził, większość budowli ukazanych na makiecie, jak budynki starych łazienek, altana nad głównym źródłem, bazar, pawilon koncertowy, zostały wyburzone, by dać miejsce dla nowej pijalni. Łazienek mineralnych, porowinowych, a przede wszystkim dla wizytówki ówczesnej Krynicy Domu Zdrojowego. Monumentalny obiekt w stylu neorenesansowym zaprojektował znany krakowski architekt Jan Zawiejski, który w przyszłości miał zaprojektować w Krakowie Teatr Słowackiego. Otwarty w 1889 roku, ma kilka podobieństw ze wspomnianym teatrem, jak główny hol ze schodami prowadzącymi do sali balowej, która była dumą uzdrowiska. Tu odbywały się najważniejsze bale, bankiety, tu podejmowano najważniejszych gości, między innymi władze ówczesnej Galicji. Dom Zdrojowy miał również pokoje dla ważnych gości, z których już w okresie międzywojennym korzystał między innymi marszałek Piłsudski z rodziną. Obecnie w sali balowej odbywają się koncerty. Ale Dom Zdrojowy to także kuracje lecznicze przy pomocy wód mineralnych. W budynku tym nadal prowadzone są zabiegi. Część z nich jest bardzo nowoczesna, ale nas zauroczyła jedna z kabin z autentyczną, miedzianą wanną z tamtych lat, kiedy niektórzy, jak pewien węgierski kuracjusz, zamiast serii kąpieli woleli odbyć jedną ciągłą z butelką wina pod ręką. Wokół rozwijającego się pomyślnie zakładu zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla gości, coraz liczniej przyjeżdżających do wód. Były to drewniane domy, często z werandami, wieżyczkami, inspirowane modnym wówczas stylem szwajcarskim. Niektóre powstały w pewnym oddaleniu, jak domy na tzw. górce. Część z nich, zbudowana 100–150 lat temu, zachowała się po dziś dzień. Drugim skupiskiem domów dla gości było położone po drugiej stronie potoku Kryniczanka Zarzecze. Zbudowane blisko siebie łatwo ulegały pożarom. Część z nich ogień ominął. W miejscu niektórych wznoszono nowe budynki według innego projektu. Dzięki powstającym pensjonatom i modzie na wyjazdy do wód, nie tylko w celach leczniczych, ale i także towarzyskich, do Krynicy przyjeżdżali dosłownie wszyscy. Od arystokracji, poprzez mieszczaństwo, urzędników i najuboższych, którzy też mogli liczyć na kąpiele lecznicze. Wśród gości krynickich bywali namiestnicy Galicji oraz inni ważni urzędnicy z Lwowa. Gdy na początku I wojny światowej Lwów został zajęty przez Rosjan, do Krynicy zostały przeniesione urzędy i popularne uzdrowisko zostało na kilka dni stolicą Galicji. Na krótko, bo Rosjanie dotarli również tutaj. Na szczęście dość szybko musieli się wycofać. Po ich odejściu do Krynicy powoli zaczęli powracać kuracjusze. W niektórych pensjonatach utworzono szpitale dla rannych żołnierzy. Pośród nich byli polscy legioniści, którzy musieli dobrze wspominać ten pobyt, gdyż po latach jako ważni politycy i wojskowi odrodzonego państwa polskiego chętnie tu wracali w otoczeniu swoich rodzin i współpracowników. Ich obecność przyciągała z kolei ludzi interesów, elity kulturalne, pisarzy, dziennikarzy, artystów. W ten sposób Krynica stała się nieformalnie letnią stolicą Polski. Zapewne ówcześni kuracjusze, spacerując po deptaku i słuchając koncertów słynnej orkiestry Adama Wrońskiego i jego następców, wypatrywali twarzy znanych postaci. Część z nich została uwieczniona przez ówczesnych paparazzi. Być może życzliwe nastawienie władz umożliwiło unowocześnienie zakładu zdrojowego. W latach 20. powstały okazałe nowe łazienki mineralne, a następnie ukończony tuż przed wojną monumentalny nowy dom zdrojowy, który po dziś dzień dominuje na krynickim deptaku. Lata 20. i 30. to okres powstawania nowych pensjonatów, tym razem murowanych.
Wiele z nich powstało w coraz popularniejszym stylu modernistycznym. Były to projekty zarówno architektów miejscowych, jak i znanych architektów z Warszawy, Lwowa i Krakowa. Pośród nich szczególnie wyróżniały się zbudowany dla pracowników ubezpieczalni z Lwowa Lwigród, dom oficerski, kasztelanka, a przede wszystkim słynna Patria. Swoją popularność zawdzięczała sławie swojego właściciela. Był nim jeden z największych tenorów wszechczasów, Jan Kiepura. Luksusowy, nowoczesny pensjonat i osoba wybitnego śpiewaka przyciągały wymagającą klientelę. Bywali tu aktorzy, politycy, a także przedstawiciele rodów królewskich. Jednym z ostatnich ukończonych przed wojną projektów mających stać się atrakcją Krynicy było oddanie w 1937 roku pierwszej w Polsce kolei linowo-terenowej. Budynki stacji zostały zaprojektowane w stylu modernizmu. Pomiędzy nimi znajduje się trasa o długości 642 metrów. Wagonik mogący zabrać 50 pasażerów pokonuje przewyższenie 148 metrów. Po II wojnie światowej został zlikwidowany taras widokowy na górnej stacji, a kolej i szczyt góry zaczęły powoli tracić swój blask. W tym roku ukończone zostały prace modernizacyjne. Odnowione zostały wagoniki, a obie stacje odzyskały dawny blask. Początek podróży z dolnej stacji to również początek podróży w czasie. Dzięki multimedialnej prezentacji cofamy się do roku 1937, by dotrzeć na szczyt Góry Parkowej. Na budynek górnej stacji powrócił taras widokowy z restauracją, której wnętrze w każdym starannie dobranym detalu przenosi nas w atmosferę lat 30. Przy filiżance dobrej kawy można usiąść na tarasie i podziwiać malowniczy widok na Krynicę. Dzięki przeprowadzonym pracom szczyt Góry Parkowej stał się nie tylko miejscem stylowym, ale także wolnym od hałasu i kiczowatych budek. Miejscem, skąd można podziwiać widoki i cieszyć się deficytowym towarem naszych czasów, jakim jest cisza i spokój. Przy pięknej jesiennej aurze warto zejść z Góry Parkowej pieszo, podążyć ścieżkami wytyczonymi jeszcze w XIX wieku i zatrzymać się w jej najurokliwszych miejscach. Są to Michasiowa Polana, gdzie przed wojną można było napić się pysznego kefiru, źródełko bocianówki, które miało pomóc to chyba najlepiej pokazuje sama figurka bociana i popularna przedwojenna pocztówka. W niższej części zbocza Góry Parkowej, dokąd dochodzi wielu spacerowiczów z deptaku, znajduje się figura Matki Boskiej Łaskawej i blisko 160-letnia kaplica zdrojowa. Pomiędzy nimi jest jeszcze jedno miejsce, do którego warto dotrzeć, to Łabędzi Staw, w którego lustrze wody odbijają się wszystkie kolory jesieni. Warto było mieć pamiątkę po udanym pobycie w uzdrowisku. Mogły to być wyroby kupione w kramach jednego z budynków bazarów albo zdjęcie wykonane u lokalnego fotografa. W cyklu Polskie Miasta Wczoraj i Dziś w każdej miejscowości pokazujemy wybrany zakład fotograficzny. W tym miejscu na początku XX wieku stanął pierwszy stały zakład fotograficzny w Krynicy, prowadzony przez Antoniego Kukulskiego, mojego pradziadka. Zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, na spotkanie z mieszkańcami i gośćmi Krynicy oraz jej widokami. Wiele z nich to jedne z najdawniejszych.
czasu wykonania tych zdjęć dużo w Krynicy się zmieniło. Po II wojnie światowej, zgodnie z panującą wówczas ideologią, udostępniono uzdrowiska dla szerokich mas, dla robotników. Na zboczach Krynickich Gór powstały monumentalne sanatoria, których nazwy zdradzały, dla kogo były przeznaczone: leśnik, drzewiarz, budowlani. Po upadku PRL domy te otrzymały światowo brzmiące nazwy, a na deptaku znów wypatruje się znanych postaci, tym razem ze świata show biznesu. Kogo można spotkać? Zainteresowanych kierujemy na plotkarskie strony internetowe. Przyjazd do Krynicy był od zawsze okazją do podziwiania piękna okolicy. W XIX wieku wystarczyło wyjść na jedno z okolicznych wzniesień, skąd rozpościerały się rozległe widoki. Drzew wtedy było dużo mniej dzięki aktywnej działalności naturalnych kosiarek, czyli owiec, których hodowla była ważnym zajęciem okolicznej ludności. Z czasem pojawiły się niewielkie drewniane wieże widokowe. Jednak druga połowa XX wieku to zamierająca aktywność pasterska i odsłonięte niegdyś szczyty za sprawą porastających je lasów nie pozwalały już wiele zobaczyć. Pozostawał jedynie szczyt Jaworzyny, który pokazaliśmy w naszym filmie o zimowej Krynicy. Link do tego filmu znajduje się w opisie pod tym filmem. W 2019 roku została otwarta nowa wieża widokowa na Słotwinach, które niegdyś były odrębną wsią. Współcześnie biegnie tu wygodna droga asfaltowa i podróż nią nie ma w sobie nic z atmosfery przygody, jaka towarzyszyła podróżującym tą drogą 150 lat temu. Niezmiennie stoi za to dawna XIX-wieczna cerkiew. W jej pobliżu znajduje się wyciąg krzesełkowy, którym można dotrzeć pod wieżę. Wieża ma wysokość 49,5 metra, a na jej szczyt można dotrzeć ścieżką ponad koronami drzew. Ma ona długość ponad 1 kilometra i prowadzi przez 18 wież wsporczych i 87 słupów z robini akacjowej. Po dotarciu na szczyt można podziwiać rozległą panoramę na pasma górskie Karpat po polskiej i słowackiej stronie, szczególnie malowniczą w jesiennych kolorach. Nasz pobyt, na pewno nie ostatni, powoli dobiega końca. Nad Krynicą zapadł już zmrok. Już wybrzmiały ostatnie dźwięki koncertu Kiepurowskiego i z budynku Starego Domu Zdrojowego wychodzi liczna publiczność. Deptak powoli pustoszeje. Większość okien pensjonatów jest już ciemna i towarzyszy nam tylko szum Kryniczanki. Ciekawe, gdzie odbędzie się nasza kolejna podróż w czasie i przestrzeni. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.